Cześć wszystkim, jestem Lena z Sybiri i dzisiaj my przyjechaliśmy do najdłuższej wsi w całej Polsce. My chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda górna wieś w zimie. To jest dla mnie bardzo interesujące, dlatego że jestem z Sybiri i chciałaby porównać. I chciałaby porównać, jak to tutaj wygląda w zimę w porównaniu z Altajem lub moimi wioskami w Sybiri. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy całych 2 dni w tej wsi. Dlaczego Sasza i ja zdecydowaliśmy się tu przyjechać? Pochodzimy z Syberii, więc jesteśmy przyzwyczajeni do nieco innej zimy. Chcieliśmy pojechać gdzieś, gdzie było więcej śniegu i pobyć sam na sam z naturą, jak w wiosce naszych babci. Na kilka dni wybraliśmy więc domek w górach na wsi, aby zobaczyć, jak żyje się na polskiej wsi zimą i jednocześnie odpocząć w ciszy wśród zimowej przyrody. Ale zanim dotrzemy do domku w górach, wybierzemy się na spacer po samej wiosce. Najpierw chcieliśmy zobaczyć bardzo piękne drewniane kościółki. Ja bardzo lubię drewniane budynki i taki kościół jest bardzo dla mnie interesujący i piękny, ale szkoda, że ten kościół dzisiaj jest zamknięty, a ja chciałabym zobaczyć, jak to wygląda wewnątrz W środku. w środku. Tak. Po drodze poszliśmy coś przekąsić. Bardzo podobał mi się piękny drewniany budynek restauracji. Atmosfera w środku była również bardzo interesująca. Dostaliśmy draniki z gulaszem i było bardzo smaczne. Zawoj jest najdłuższa wsia w Polsce i musimy iść wzdłuż niej, aby dotrzeć do naszego domku. Domy we wsi są bardzo piękne, bardzo różne, ale wszystkie zadbane i bardzo ładne. Ja tu mieszkała. Gdy szliśmy pod górę przez wioskę, Sasza i ja mieliśmy wiele pytań. Idziemy do naszego hotelu i widzimy, że na drodze zaraz droga taka trochę, nie wiem, czarna i ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ona jest taka czarna, ponieważ powietrze jest złe, takie brudne lub тут po prostu gdzieś węgiel, ja nie wiem. Bardzo ciekawe, że ta część wioski, do której my zaraz idziemy, nazywa się Masornia. I jak ja przeczytałem w Wikipedii, Masornia to przysiołek do wsi Zawoja. I jak ja rozumiem, wieś Zawoja jest taka duża, że różne części tej wioski mają różne nazwy, różne imię. I nigdy nie spotykałem takiego słowa, przysiołek, ponieważ w języku rosyjskim, jak mi wydaje się, nie mamy takiego słowa. Nie wiem, być może ja po prostu nie pamiętam, ale bardzo ciekawe, że naprawdę, że różne części wioski mają różne nazwy. Uwielbiam spacerować po takich miejscach o każdej porze roku, wioskach czy małych miasteczkach, ponieważ natura jest tak blisko w tych miejscach. Na przykład na niektórych drogach widzieliśmy ślady dzikich zwierząt. W tej wiosce zauważyliśmy, że ludzie dbają o przyrodzie, która ich otacza. Już kilka razy tu w Polsce zauważyłem, że w wioskach, w górnych wioskach obok rzeki, też górnej rzeki, są takie ściany i takie rzeczy, które pomogą schronić takiej topografii, takiego reliefu obok tej rzeczki. I to naprawdę fajnie, ponieważ jak mi wydaje się, to pomaga schronić przyrodę, schronić to miejsce i mi to bardzo podoba. Spacerowaliśmy przez kilka godzin i w końcu dotarliśmy do części wioski na górze. Trzeba iść do tych budynków. Myślę, że jeszcze 5-10 minut. Wow. Jak twoje pierwsze wrażenie? No, fantastycznie. Na kilka dni zadomowiliśmy się w osadę Masorny Groń i nie spodziewaliśmy się, że widoki stąd będą tak piękne. Na takie widoki można patrzeć bez końca. Jestem po prostu naprawdę pod wielkim wrażeniem. To jest bardzo piękny domek, w który można przyjechać z rodziną, z dziećmi, z przyjaciółmi i widok jest, myślę, że najpiękniejszy, jaki widziałam. Tu jest cicho, spokojnie i dotarliśmy pierwszy z Zawoja. To jest bardzo wygodnie. Ja polecam wszystkim taki domek. Ja myślę, że ja czuję jak w bajce.
Nigdy nie byliśmy w takim domku, więc wszystko tutaj jest dla nas niesamowite i interesujące. Od razu poczułem się bardzo przytulnie, więc każdemu, kto chce odpocząć od miasta, gorąco polecam pobyt w tej osadzie. Link będzie w opisie. Zima nie można zbyt często wychodzić na zewnątrz, więc ważne było dla nas znalezienie miejsca, w którym moglibyśmy odpocząć od zgielki miast i spacerować po pięknej przyrodzie w odległości spaceru. Mieszkańcy wioski zawsze mają w pobliżu lasy, góry i wodospady, które mamy w planach na następny dzień. Byliśmy również bardzo podekscytowani możliwością wypróbowania naszego pierwszego w życiu ballet, więc Sasza natychmiast zaczął przygotowywać lody, a ja usiadłam, aby rysować. Choć miałam tylko ołówki i notatnik, ale wpadłam na pomysł, w każdym miejscu, w którym się znajdę, od razu narysować szkic, żeby to był taki pamiętnik rysunków. Już kiedy było zupełnie ciemno, ballet był gotowy. I to było bardzo niezwykłe uczucie siedzieć w ciepłej wodzie, gdy wokół śnieg i minusowa temperatura. Moja sibirska dusza jest bardzo zadowolona. Kiedy się obudziliśmy, nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. Widok był jeszcze piękniejszy. Cała wioska w śniegu, a przed nami świeciło słońce. Wypiliśmy kawę, zjedliśmy śniadanie i poszliśmy na spacer do lasu w pobliżu domu. Dzisiaj, w taki piękny ranek, my z Saszą zdecydowaliśmy iść do gór, do wodospadu, żeby zobaczyć, jak tu wygląda przyroda w zimę, jak wygląda góry, wodospad. I ja mam nadzieję, być może my zobaczymy jakieś zwierzęta. To byłoby wspaniale. Widoki w tym lesie zimą są niesamowicie piękne. I zatrzymywaliśmy się z Saszą co kilka minut. Jak miło musi być mieszkać w wiosce, gdzie jest cicho i spokojnie, a pobliżu jest taki las, górska rzeka i same góry. Myślę, że to najlepsze miejsce na relaks. Jak się czujesz? Wspaniała. Tęskniłem się po takiej przyrodzie jak na Altaju, gdzie ja byłem w dzieciństwie. Bardzo mi podoba. I ciepło. Nie zimno, ciepło. Też mi podoba. Dziękuję bardzo za komentarz. Jesteśmy tu, obok wodospadu i być może jeszcze pójdziemy trochę dalej po temu niebieskiemu szlaku. Być może zobaczymy coś jeszcze interesującego. Mam nadzieję, że spotkamy łosia, Lub lisiczku. zajca, być może jeszcze kogoś, być może człowieka. Nie podoba mnie taki spуск. W porządku, ale nie mam drugiego. Myślę, że piękno natury jest bardzo trudne do skomentowania. Lepiej zobaczyć to na własne oczy. Tutaj przy wodospadzie w zimę miałam wrażenie, że jestem w jakiejś zimowej bajce dla dzieci i trudno to oddać słowami. Ja bardzo lubię takie przekąski z pięknymi widokami. Myślę, że kiedy masz przekąskę z pięknym widokiem, to wszystko jest pyszniejsze. Postanowiliśmy nie wracać po prostu do domku, ale wybrać się na kolejny spacer po lesie, ponieważ pogoda była piękna. Jestem przyrodnikiem pierwszego poziomu. Co my widzimy? Widzimy, że ślady na drzewie i myślę, że to był jakiś zwierzę. Tutaj może być łoś, ale ja nie wiem. Jestem przewodnikiem pierwszego poziomu. A co wy myślicie? Kto to był tutaj? Ja myślę, że tutaj był łoś. Dla mnie jest bardzo interesujące, co to za ślady.
jakie zwierzęta jest. Szkoda, że my nie zobaczyli dzisiaj jakieś zwierzęta, ale może być my spróbujemy poznać, kto był tutaj. Wiesz to czucie z dzieciństwa, kiedy biegałeś na zewnątrz zimą i szczęśliwie wracałeś do domu z czerwonym nosem i nie czułeś palców, a w domu będzie przytulnie i ciepło, a słońce będzie świecić przez okna i nie potrzebujesz niczego więcej. Dokładnie takie czucie miałem tamtego dnia. Chciałem podróżować, zobaczyć coś nowego, poznać nowe miejsce, ale jednocześnie poczuć się jak w dzieciństwie u babci na wsi, w ciepłym domu z pięknym widokiem na wieś i udało się. W takim miejscu czuję jak w dzieciństwie, kiedy przyszedł u babci w domu na poddasze, czuję się takie bezpieczne, trochę magiczne. Lubię takie miejsca na poddasze i to budzi we mnie takie ciepłe czucie. Zawoj jest bardzo piękna. Duża wioska z niesamowitymi widokami i drewnianymi budynkami. Zdecydowanie przyjechałabym tu ponownie. Szkoda, że taka wycieczka dobiegła końca. Myślę, że dla mnie jako собирачки to był naprawdę świetny pomysł przyjechać do wioski w taki czas, dlatego że myślę, że polska zima w wioskach jest bardzo przyjemna. Blisko jest lesy, góry, wiele śniega, ale ciepłe, nie bardzo zimne. I polecam wszystkim, którzy by chcieli odpocząć, nie czekać do lata, a przyjechać do wioski w zimę. Szkoda, że potrzebujemy wrócić. Nam Saszy naprawdę podoba wycieczki po wsiach i mam nadzieję, że zobaczymy wiele takich miejsc w Polsce w tym roku. Dlatego subskrybuję, aby nie przegapić i dziękuję za obejrzenie do końca. Do zobaczenia wkrótce.